pojechaliśmy do Dagany. To miasto położone jakieś 120-130 km w górę rzeki Senegal. I noc spędziliśmy w historycznym forcie. Tak, jego budowę rozpoczęto podobnie jak inne tego typu budowle położone nad rzeką Senegal w latach 20. XIX wieku, natomiast obecny kształt fortu uzyskał w latach 50. XIX wieku. Około 10 lat temu wyremontowano go i powstał tu nowoczesny hotel. Noc jest tu względnie niedroga, kosztuje niecałe $60. Jest to dla nas pierwszy raz, kiedy śpimy w historycznym forcie. Dagana jest typowym postkolonialnym miastem. W czasach Faidherbe było tu bardzo ładnie. Teraz większość tych kolonialnych domów jest podniszczonych. Ale nad rzeką, na historycznym molo, gdzie teraz jesteśmy, ludzie przychodzą wieczorem odpocząć. Lubią to miejsce. Niestety tutejsze bachory są wyjątkowo uciążliwe. Dzisiaj wybraliśmy się na niewielką wycieczkę do Richard Toll. Miasto tak zostało nazwane na cześć słynnego francuskiego botanika Jeana Michela Claude'a Richarda, który stworzył tutaj ogrody, gdzie hodował owoce, warzywa i zioła lecznicze w celach badawczych. Ogrody te tak spodobały się tutaj panującemu zarządcy Jacques'owi François Rogerowi, że postanowił tutaj wybudować swój pałac Château. I przed wami właśnie Château du Baron Roger, tak? No niestety popada ono całkowicie w ruinę. Jest w takim stanie, jak widzicie, a szkoda, bo to widać, że piękny pałac byłby. Może ktoś kiedyś go wyremontuje i chociaż hotel tu uruchomi, dzięki temu miejsce to wróci do swojej świetności. Jeśli chodzi o słynne, egzotyczne ogrody, no niewiele z nich zostało, one przechodzą w buch, także niewiele z czasów botanika Richarda pozostało, a jeszcze wam dodam, że Richard botanik, natomiast Toll w języku Wolof znaczy ogród. Wnętrza Château barona Rogera są pogrążone w całkowitej ruinie. Zobaczcie sami. Wygląda na to, że mimo to pomieszczeniu była kuchnia. Ten wielki pomnik z brązu znajduje się w centrum Dagany. Przedstawia brak. Ostatnią, czyli królową, tak, tradycyjną, wielką królową królestwa, które nosiło nazwę Walo i rozciągało się na terenie współczesnego północno-zachodniego Senegalu, czyli w dolnej części biegu rzeki o tej samej nazwie. Don Datę Jala i ona była ostatnią królową królestwa Walo. Panowała w XIX wieku, no i niestety pod koniec jej panowania królestwo uległo kolonizacji francuskiej. Jechaliśmy sobie drogą N2 z Dagany do Richard Toll. Naszą uwagę zwrócił krajobraz. Otóż krajobraz jest tutaj pustynny, bardzo podobny do tego, który znamy z Islamskiej Republiki Mauretanii, chociaż niedaleko stąd do rzeki Senegal, do jej brzegu jest może ze 2-3 km. Zatrzymaliśmy się, słuchajcie, w tradycyjnej wiosce Fas Djidjeri. Zrobiliśmy tu kilka fajnych zdjęć, ale pełno
Ryszard płynie z cukrowni. Tutaj do roboty przyjeżdżają ludzie z najodleglejszych zakątków Senegalu. Ponieważ nieopodal miasta znajduje się jedyne słodkowodne jezioro w kraju, są tutaj, nazywa się ono Lac Guiers, no i znajdują się tutaj plantacje trzciny cukrowej. 12 000 hektarów jest wykorzystywanych do uprawy trzciny cukrowej, a przedsiębiorstwo, które je przetwarza na cukier, nazywa się CSS, Compagne Sucre de Senegal. Notabene we Wrocławiu mieszkamy na osiedlu Klecina, gdzie niegdyś była cukrownia. Gdy byłem mały, emerytowani pracownicy zamienili się w pijaki i po nocy strach był tamtędy chodzić. Gdy wracałem ze szkoły w zimie po zmroku, bałem się, że ktoś mnie strugnie. Ich dzieci rzucały we mnie kasztanami. Także pamiętajcie, pracownicy cukrowni zazwyczaj piją. Wróciliśmy nieoczekiwanie do Podoru, dlatego że przyciągają nas te tradycyjne domy zbudowane z banką. Co ciekawe, Podor leży na wyspie Île à Morphil. To największa wyspa Senegalu, jest długa aż na 150 km i tworzy ją rzeka Senegal, jakaś tam jej odnoga. Jesteśmy na obrzeżach miasta i oto jeden z domów zbudowany z tradycyjnych materiałów, w szczególności z banko. Zaraz jedziemy do wioski za miastem i jutro będziemy kontynuować zwiedzanie 2 kolejnych wiosek słynących z architektury banko. Oto kolejna tradycyjna wioska, w której króluje architektura banko. Wioska nazywa się Jatar. Zobaczcie, jakie nam tu miłe powitanie zgotowano. Te dzieci są wyjątkowo miłe. Ładnie pozują do zdjęć. No i zajechaliśmy. Oto wioska Donai. Ona słynie z architektury banko, ale niestety w 1999 roku była tu wielka powódź i zniszczyła większość domów, ale ludzie odbudowali częściowo swoje domostwa i dalej tu mieszkają. O, zobaczcie po przeciwnej stronie. Oto mieszkańcy Donaje, kobiety w pięknych doket kolorowych. Na tym dziedzińcu, czy podwórku, najlepiej widać 2 różne rodzaje architektury banko. Tu jest ta najbardziej tradycyjna. Bez użycia cegieł. Po prostu buduje się dom z tego błota banko. A po drugiej stronie, zobaczcie, też jest banko, ale z tego banko robi się już takie cegły, jakie my znamy z Europy. Tylko nie są z gliny, z gliwianek, tylko z błota banko lokalnego. W tej wiosce dzieci już są wyjątkowo uczciwe. No i bez względu na czyjeś poglądy, chodzi o to, że jak dzieci są w dużej grupie i są źle wychowane, to często potrafią dawać w kość turystom. Mnie tutaj ciągnęły za cebulki z głowy u nóg, a Małgosie, słuchajcie, kilka dni temu w Zaganie no za tyłek ścisnęły, także to było bulwersujące, a to już był starszy dzieciak. Z kolei matam dziewczynki, gdy wyciągałem portfel, żeby tam im coś odpalić, podrapały mnie
Za chwilę, patrzcie, jeszcze blizna jest, także no, bachory potrafią się dawać we znaki, ale w innych wioskach są z kolei sympatyczne i miłe. Silniejszy można zobaczyć, jak powstaje dom Banko. Tu jest świeże błoto Banko. No, czuć odchodami krowymi, no bo wiadomo, to błoto się miesza z tymi odchodami i jest świeże, jeszcze nie wyschło. Oto największa historyczna atrakcja wioski Donaj. Meczet zbudowany w Banko. Ten meczet przypomina swoją architekturę słynne na cały świat meczety z Timbuktu w Mali. Chociaż podobne meczety, czyli zbudowane z ziemi, spotkacie również wy, proszę ja was, w innych krajach regionu Afryki Zachodniej, w szczególności w Burkina Faso, w Nigrze, w północnej Nigerii, ale także, co ciekawe, niedawno się o tym dowiedziałem, w Wybrzeżu Kości Słoniowej, czy też w Senegalu. Jutro zwiedzimy kolejne. Sam meczet wybudowano w 1870 roku. Został częściowo zniszczony przez powódź. Zaraz zobaczycie, dookoła są ruiny domów Banko, które powódź zniszczyła. Zostały pojedyncze ściany. Ale meczet cały czas funkcjonuje. Ludzie się w nim modlą. Ludzie z wioski Donaj. Meczet wybudowano w czasach historycznego państwa, które nazywało się Segu, tak? I Segu to był sułtanat. Sułtanem był El-Hadż Omar. El-Hadż Omar. No i co ciekawe, on urodził się na wyspie Ila Morfil i stąd werbował swoich sojuszników i żołnierzy i to było wielkie państwo, które rozciągało się aż do Timbuktu w dzisiejszym Mali, ale ciekawostka, nie obejmowała samej wyspy Ila Morfil, gdzie się znajdujemy i gdzie się urodził El-Hadż Omar, dlatego że Francuzi już tutaj wkroczyli. Merci. Igual respeto. Jedziemy do wioski Gede. Zatrzymaliśmy się przy drodze, gdyż naszą uwagę zwróciły pola ryżu. Tutaj funkcjonuje system irygacyjny, dlatego że niedaleko leży rzeka Senegal, więc woda jest doprowadzana na te pola i ryż może tutaj spokojnie być uprawiany. Zobaczcie, są tu uprawy w dwóch odcieniach, zielono-żółta, bliżej, o, znaczy to, że ryż już jest dojrzały, natomiast tamta zielona oznacza, że ryż jeszcze nie dojrzał. Wyspę Île à Morphil tworzy rzeka Senegal oraz rzeka Douye, która płynie sobie tam o. Dzięki tym rzekom można było uruchomić tu system irygacyjny. Spójrzcie, oto kanał, który doprowadza wodę na pola ryżowe, a tam kobieta zbiera ryż.
irygacyjnych, który nawadnia pola ryżowe. Co prawda, spójrzcie, rury. Tak też. Spójrzcie. Zajechaliśmy do kolejnej tradycyjnej wioski, to Gede. Tutaj są piękne domy zbudowane z banko. Jest też meczet z banko z 1870 roku. Zobaczcie, lepiej utrzymany niż ten wczoraj w Donali. To dzięki dostępowi do rzek tak liczne na wyspie Isla Morfil są uprawy ryżu. To trzecia rzeka, która płynie już na wyspie Isla Morfil. To rzeka Le Gallo. Jesteśmy na moście przez tą rzekę. Oto trzecia, oczywiście największa rzeka, która stanowi o biegu życia na wyspie Isla Morfil, czyli rzeka Senegal. Co zaskakujące, po drugiej stronie jest Islamska Republika Mauretanii. Pan opowiadał nam, nasz przewodnik, tak, wie, że w trakcie opadów deszczu woda występuje z brzegów z tych trzech rzek i dojazd samochodem, w szczególności naszym, w sierpniu czy wrześniu, do niektórych wiosek jest niemożliwe. Zatrzymaliśmy się na chwilę w wiosce Mboyo. Tu także znajduje się meczet zbudowany z tradycyjnego banko. Zobaczcie, a przy tym jest malownicze położony nad samą rzeką Senegal. W tym domu z banko sułtan mieszkał jako dziecko. Znajdujemy się w kolejnej wiosce, mianowicie w Alwar, i przed wami kolejny meczet zbudowany z banko. Uchodzi za najstarszy z tych meczetów w tym regionie. W tej wiosce urodził się, tak jak opowiadałem wam o tym wczoraj, słynny sultan El-Hadż Omar Tal. Po prawej, mojej prawej, tak, znajduje się jego dom, tam gdzie mieszkał jako dziecko. No i urodził się on w 1794 i w XIX wieku, w latach 20. XIX wieku odbył pielgrzymkę do Mekki, do Medyny w Arabii Saudyjskiej i następnie rozpoczął kampanię i stworzył sułtanat. Swoich sojuszników i żołnierzy werbował ze swojej rodzimej wyspy Isla Morfil, ale tak jak wam mówiłem, chociaż jego imperium rozciągało się aż do Timbuktu na terenie dzisiejszego Mali, no to Francuzi samą wyspę Isla Morfil zajęli, więc tutaj nie sięgało jego państwo. Później oczywiście też rozpadło się w wyniku procesów kolonizacyjnych. W samej wiosce znajduje się sporo ładnych domów zbudowanych z banko i rezydencja, w której mieszkają potomkowie sułtana. Z Isla Morfil pojechaliśmy z powrotem do Dagany i dzisiaj kontynuujemy zwiedzanie cukrowni w Richard-Toll. Jest z nami pan Bakary, który tu pracuje i oprowadza turystów. Mamy okazję zrobić niesamowite industrialne zdjęcia z samochodem. Zobaczcie, w tym tu wielkim zbiorniku jest melasa.
odpadów, widać je tutaj, powstaje biomasa, którą wykorzystuje się do produkcji energii. Także to jest dość nowoczesna fabryka. Bardziej nowoczesna niż ta na Klecinie. Tu się nic nie marnuje. Tutaj są piece, gdzie się spala biomasę cukrową i powstaje z tego gorąca para, która napędza turbiny i produkuje energię. Oto pomieszczenie, w którym są turbiny, notabene od General Electric, które zamieniają parę ze spalania biomasy cukrowej na energię. Zobaczcie. Tutaj wygodnie klimatyzowane pomieszczenie, w którym siedzą inżynierowie i nadzorują proces produkcyjny, proces technologiczny. Zobaczcie, mam komputery z nowoczesnym oprogramowaniem. Tutaj poziom technologiczny jest nieco wyższy niż w cukrowni Klecina w latach 80. na początku 90. Tak duży zakład przemysłowy, jakim są senegalskie zakłady cukrowe, wiąże się z koniecznością zastosowania ciężkiego sprzętu i rozmaitych pojazdów. Tutaj królują, słuchajcie, traktory, koparki kultowej amerykańskiej marki John Deere. Zobaczcie przed wami, ale są też wykorzystywane ciężarówki chińskich oraz japońskich producentów. Jak się okazuje, samochody można również naprawiać w miejscach historycznych. Jesteśmy na dziedzińcu fortu Dagana, w którym nocujemy. No i ściągnęliśmy tutaj lokalnego mechanika, żeby nam wymienił mocowania obu tylnych amortyzatorów, bo były uszkodzone i to klekotanie mogło człowieka doprowadzić do szału w trakcie jazdy po tutejszych wertepach. Poza tym mamy zepsuty bagażnik. Wczoraj, gdy jechaliśmy, słuchajcie, z Podoru, gdy opuszczaliśmy Ilamorfil, tu właśnie do Dagany, nie można było w ogóle otworzyć bagażnika, chociaż kontrolka w samochodzie wskazywała, że bagażnik jest otwarty, a nie można było go w ogóle dostać się do niego, otworzyć. Później nam się udało go otworzyć, ale ten zamek szwankuje, więc mechanik wymieni także zamek. Jak wiecie, mamy również do wymiany czujniki ciśnienia w oponach, ale strach mu dawać do wymiany, więc wymienimy je gdzie indziej, może w stolicy Mauretanii, w Nawaksucie. Niestety odkryliśmy być może kolejne uszkodzenie tutaj nad mocowaniem tylnego lewego amortyzatora. Ta rurka jest wygięta. Widzicie? O tu. I tu jest taka mała dziurka, nie? Musimy z naszym mechanikiem z Opola skonsultować, co z tym robić, dlatego trochę się zaniepokoiliśmy, bo po tej stronie jest wlew do baku paliwa. Jedziemy drogą numer N2 na odcinku między Rosso a Rosseccio. Zatrzymaliśmy się na chwilę przy tym pastwisku, ponieważ jesteśmy bardzo blisko jedynego słodkowodnego jeziora Lac Guiers, a także nieopodal rzeki Senegal. Jest tu łatwy dostęp do wody i można tu uprawiać rolnictwo oraz hodować bydło. No więc jesteśmy na polu ryżowym, gdzie także pasie się krowy. Pokaz bydła jest tu nie tak komfortowy jak w Argentynie, czy w Australii, czy w USA, dlatego
ta wołowina w smaku lokalna no nie jest za dobra. Gdy jemy hamburgera, no to czuć, że to mięso jest nieco gorsze. Na dziś mamy zaplanowaną ostatnią wycieczkę łódką w Senegalu w tym roku. Ale z uwagi na to, że padało, droga dojazdowa do rezerwatu Tok Tok, gdzie zmierzamy, stała się błotnista. No, tak jest tu w porze deszczowej. Jak popada więcej, to nawet samochód terenowy z napędem na 4 koła ma problem z przejazdem, a my mamy sportowy wóz z dużym momentem obrotowym, w całości napędzanym na tył. Także no, ciężko się jedzie po czymś takim. Jedno wielkie błotko. Alicja, nasza fanka na Facebooku, zapytała nas, co to jest bank. No i dzisiaj, gdy popadało, najlepiej widać to na tej drodze. Co to jest bank? Otóż z grubsza rzecz biorąc jest to, słuchajcie, błoto, czyli piasek wymieszany z wodą. Buduje się, to jest właśnie banko, buduje się z tego domy, dodając jako zaprawę krowiego łajna. Można też oczywiście wypalić z tego cegłę, z tego błota. No, niestety dzisiaj Mustangiem poruszamy się właśnie po banko, bo droga zamieniła się w błoto. Tu jest akurat ciut lepiej niż jeszcze przed chwilą. Lokalni mieszkańcy nazywają banko kamiennym piaskiem, dlatego że jak wiąże się z wodą, no to tworzy się z tego naprawdę solidny budulec. Domy budowane z ziemi są rozsiane pod różnymi, po całym świecie, tak? Można je spotkać pod różnymi szerokościami geograficznymi. Sporo tego typu budowli widzieliśmy 2 lata temu w naszej podróży przez Bliski Wschód, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w szczególności, tak? Natomiast wiadomo, konsystencja, skład tego piasku różni się. Ten, co jest w zatoce, krajach Zatoki Perskiej na Półwyspie Arabskim, jest trochę inny niż ten tu w czarnej Afryce. Przy okazji zobaczcie opony tylne napędowe naszego Mustanga są oblepione całe banko właśnie. Nasz przewodnik Taje jest bardzo nieodpowiedzialny. Ciągnie nas taką drogą i mówi, że spokojnie tędy przejedziemy. On myśli, że my jeździmy nie Mustangiem, ale traktorem. No, niestety jechaliśmy, słuchajcie, do cudownego rezerwatu Tok Tok, który leży nad jeziorem Gier, ale no nie dojedziemy, chociaż chyba jest bardzo blisko tego rezerwatu, bo nierozsądne byłoby tędy jechać, jakbyśmy się zakopali. Ja bym musiał wychodzić przez okno na dach i trzeba by ściągać traktor, słuchajcie. A jest jakieś godzina przed zmrokiem, to wyobrażacie sobie po nocy jechać taką drogą. W dzień to przynajmniej widać, że tu jest kałuża, tu większe błoto, tam mniejsze błota po nocy. No więc musimy zawrócić do Dagany. Zajechaliśmy do rezerwatu Tok Tok. Tu jest wieża obserwacyjna, z której można obserwować ptaki i jezioro. Niestety sypie się. Myśmy wyszli tylko na pierwsze piętro. Strach wychodzić na sam szczyt. Ptaków nie ma, bo odleciały do Europy, a jezioro jest daleko stąd. Także umiarkowana to atrakcja, ale największą atrakcją parku są manaty. Zobaczcie, tu widać zdjęcie manata. Można je spotkać, chociaż nie jest to łatwe, więc nie wiadomo, czy nam się to uda. Manaty pływają w jeziorze, lasy nie. Oto tradycyjna wioska na terenie rezerwatu Tok Tok, położona nad jeziorem Lagier. Wioska nazywa się Tole.
okazuje się, że domy zbudowane z Banco są bardzo blisko Dagany. Teraz jesteśmy w wiosce Jamil Jerry, która znajduje się jakieś 20 km na wschód za miastem. No i jest tu kilka ładnych domów z Banco, sami spójrzcie. Spotkaliśmy chłopaka o imieniu Abu Saw, który mieszka przy tej wiosce, w tej wiosce przy drodze M2, w drodze na trasie z Dagany do Matan, tak? Czy Orosugi. No i Abu Saw jest albinosem. To jest pierwszy albinos, którego spotkaliśmy no de facto w życiu i w Czarnej Afryce też. Jak wiecie, były polskie reportaże autorstwa m.in. Martyny Wojciechowskiej o tym, jak ciężko żyje się albinosom w krajach Afryki Wschodniej, gdzieś tam w Kenii albo w Tanzanii, zdaje się. Tam czarownicy polują na nich, gdyż uważają, że ich skóra ma magiczne właściwości, zabijają ich często, więc jest im tam bardzo ciężko. No mamy nadzieję, że Abu Saw no, żyje się lżej dużo tutaj w Senegalu, aczkolwiek no, wyglądał na smutnego. Jesteśmy w kolejnej tradycyjnej wiosce. To słuchajcie, Tivon 2. Tak się nazywa. I ludzie, jacy tu mieszkają, określają siebie mianem Maurów albo Tuchulerów. Jak pamiętacie, Tuchulerzy to są pasterze, odłam plemienia Peul. Natomiast Maurowie jest to rdzenny lud zamieszkujący Mauretanię. Maurowie mogą być Arabami, ale są też czarni Maurowie, tak jak ci tutaj mieszkający. I są tu domy z Banco również, zobaczcie, tu jest nawet obora z Banco, w środku sobie mieszka koza, wypoczywa sobie na ścianko, może se powiadać, a tam są okrągłe domy z Banco, widzicie? Maison Rondavelle de Banco. Teraz słówko o tym, jak tu się naprawia samochody. Jak pamiętacie, był tu uszkodzony przewód, bo amortyzator go rozwalił i ten mechanik z Dagany go naprawił. Ale musieliśmy, słuchajcie, zostawić kluczyki do samochodu. I wrócił samochodem, odkryliśmy, że uszkodził go tutaj. I w ogóle nie krapi się do tego, żeby to naprawić. Cały czas jesteśmy w porcie Dagana, nocujemy tu, gdyż urządzono tu hotel. Zobaczcie, zabawa z pasów najlepsze. Malowniczo położone baseny hotelowe bezpośrednio nad rzeką Senegal wypełniły się ludźmi, którzy korzystają ze słońca i ochłody, jaką niesie ze sobą woda. Po drugiej stronie rzeki Senegal znajduje się Islamska Republika Mauretanii. Wróciliśmy dzisiaj do Alvar, żeby dokończyć fotografowanie domu w Banco. To już są nasze ostatnie chwile w Senegalu w tym roku. Prawdopodobnie jutro opuścimy ten kraj i udamy się na północ kontynentu. Została ostatnia noc w Daganie, w zabytkowym porcie, w którym nocujemy. No i ogólnie w Senegalu i w całej Czarnej Afryce. Jutro stąd wyjeżdżamy. Ale słuchajcie, mamy już plany wrócić tu na początku stycznia. No i na koniec jemy pyszną kolację, rybę z frytasami z batatów, z sosikiem. Bardzo dobre. Jesteśmy na moście nad rzeką Senegal, łączącym dwa kraje, Islamską Republikę Mauretanii z Senegalem, na wysokości wioski Dżana. Niestety nie udało nam się dziś przekroczyć przejścia granicznego, bo
6 po południu zwinęli faceta budę z wizami i nie będzie, słuchajcie, wizy dla nas, także niestety nie uda nam się przekroczyć granicy. Dzisiaj musimy tu zostać na noc. A tu nawet nie ma hoteli, słuchajcie. Mechanik zdagany nie naprawił uszkodzenia, które zrobił, a że tutaj dochodzenie sprawiedliwości jest rzeczą fikcyjną, nie możemy z tym nic więcej niestety zrobić. Okazało się też niestety, że mechanik ów spieprzył swoją robotę, mianowicie naprawę mocowania amortyzatora. Tylny prawy jest jeszcze ok, natomiast tylny lewy no, zaczął klekotać znowu dzisiaj po ujechaniu raptem kilkuset kilometrów od czasu naprawy. Więc ściągnęliśmy nowego mechanika, tym razem w Dżamie do naszego hotelu i jak widzicie będzie próbował to naprawić. Jedziemy na wycieczkę do Parku Narodowego Sode Jude. Na razie jesteśmy parę kilometrów na wschód od Dżamy i tutaj naszą uwagę zwróciły różowawe takie bajorka, tak? No po prostu różowy kolor wynika z wysokiego zasolenia owych bajorek i z występowania tutaj specjalnych glonów, prawdopodobnie karotenoidów, tak? Tutaj jest bardziej różowo niż w Lagros, w różowym jeziorze koło Dakaru, gdzie byliśmy w styczniu tego roku. Ale takie różowe jeziora są rozsiane po całym świecie. Są w Boliwii, Iranie, Włoszech, Hiszpanii, praktycznie w każdym kraju. Ale w tych różowych okularach, tak? W drodze do Parku Narodowego Jude zatrzymaliśmy się w wiosce Rawet. Zobaczcie, jak żyją tu ludzie. Niestety nasza dzisiejsza wycieczka zakończyła się swoistym fiaskiem. Nie wjechaliśmy do Parku Narodowego Sode Jude, a szkoda, bo jest to cudowne miejsce wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, w którym co roku, słuchajcie, pojawia się 3 miliony ptaków. O tej porze roku jest ich tu zdecydowanie mniej, dlatego że istotną część ptasich rezydentów w Jude stanowią ptaki migrujące z Europy na okres zimy europejskiej. No a teraz jest w Europie lato. Ale i tak warto go zwiedzić. Nie wpuścili naszego Mustanga, dlatego że robi za dużo hałasu. A tak naprawdę chcieli sobie zarobić, żeby facet mógł jechać swoim samochodem, który nawet nie jest, słuchajcie, terenowy, ale nie potrafił go odpalić, zrobiło się późno i pochmurno, no więc przełożyliśmy na wycieczkę na dzień jutrzejszy. Dzisiaj pojedziemy może do sąsiedniej wioski jeszcze naszym samochodem, a jutro wrócimy tu, zostawimy Mustanga i przesiądziemy się na Forda Fusion. Tak jakby to był samochód, który lepiej pokonuje teren. Oto niewielki most nad rzeką Jude. Od niej nazwę wziął Park Narodowy. No i rzeka Jude płynie stamtąd, czyli z głębi Parku Narodowego, w tę stronę i nieopodal stąd wpływa do rzeki Senegal. Tu są takie szuwary przy ujściu rzeki do Senegalu, do rzeki Senegal. Dojechaliśmy do wioski Debbie Ticket i tutaj kończymy naszą dzisiejszą wycieczkę. Ale de facto muszę powiedzieć, że Mustangiem przejechaliśmy przez Park Narodowy Sode Jude, dlatego że droga do Debbie Ticket właśnie prowadzi przez Park Narodowy. Sam Park Narodowy ma aż 32 000 hektarów powierzchni. Występuje tutaj 350 różnych gatunków
właśnie, no, najlepiej jest się tu wybrać w sezonie, czyli w trakcie europejskiej zimy. No, my dziś widzieliśmy trochę flamingów i guźce. Pochmurny dziś dzień, wiecie. Jesteśmy kolejny dzień na wycieczce do Parku Narodowego Dżudż. Zanim przesiądziemy się na inny samochód, postanowiliśmy troszkę pozwiedzać okolice. Przed Wami pole ryżu. Tutaj w tym regionie, w okolicach Dżamy i Dżudż, są dwa sezony zbioru ryżu. Jeden właśnie się zakończył od lata, a drugi będzie w lutym. Tutaj jest dopiero świeżo osiany ryż, który będzie zbierany w lutym. Tutaj funkcjonuje również sieć kanałów irygacyjnych, które dostarczają wody na lokalne pola. Jak wiecie, w lipcu trwają tu żniwa ryżu i ryż jest pakowany w takie worki, to się nazywa big bagi w żargonie, chyba w Polsce tak mówią przynajmniej. Jest ładowany na ciężarówki i jedzie sobie do innych miast. No, kraj. Po raz kolejny wybraliśmy się do Parku Narodowego Dżudż. Jestem właśnie w Nowe, gdzie żyją pytony. Niestety nie tak łatwo zrobić im zdjęcie. Lampa błyskowa się tam nie mieści, więc musiałem, słuchajcie, na wysokim ISO robić, około 32 000 ISO, więc jakość może nie jest najwyższa, ale sami zaraz ocenicie. Ale obiektyw mam dobry, 100 do zdjęć makro, nie? Także jakieś tam zdjęcia na wysokim ISO udało mi się Pytona zrobić, aczkolwiek i tak to nie jest największy osobnik. Pamiętacie, jak byliśmy w muzeum, w ekomuzeum w Bryniu, koło Ziguinchorsu, tam pani Marie Bassen pokazywała nam skórę, nie wiem, 6 czy 9 metrowych pytonów. Yes. How many meters he has? He is long? Przesiedliśmy się na kuzyna naszego Mustanga, Forda Fusion, żeby móc zwiedzić Park Narodowy Dżudż wewnątrz. Trzeba uczciwie przyznać, że rzeczywiście kuzyn emituje mniej hałasu niż nas, więc no choć nie zrobimy tu zdjęć z naszym samochodem, możemy przynajmniej zwiedzić Park Narodowy, a przypomnijmy, jest on wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zdjęcia z samochodem tylko będziemy mieć na obrzeżach parku, widzieliście je w poprzednich relacjach. Teraz zmierzamy na Grand Lake, czyli nad wielkie jezioro położone w środku Parku Narodowego. W czarnej Afryce nie ma pór roku takich, jakich znamy je z naszego regionu Europy, czyli zimy, wiosny, lata i jesieni. Tutaj jest tylko pora sucha i deszczowa. Teraz jesteśmy na dnie wielkiego jeziora. Gdzie jest woda? Woda wyparowała w trakcie wielu miesięcy pory suchej, która również miała miejsce w Parku Narodowym Dżudż. Ale słuchajcie, mamy już plan, żeby tu wrócić na początku stycznia 2025 roku i wówczas jest tu pełno wody, po jeziorze pływa się łódką i można oglądać setki czy tysiące ptaków.